pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. To będzie szybki odcinek, jak zainstalować Meshtastica. No to kilka sekund czołóweczki i lecimy z tematem. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Na samym wstępie chciałem powiedzieć, że Meshtastic to nie tylko LilyGo, bo jak rozwiniemy sobie opcję dostępnego programowania, a konkretnie sprzętu, pod które ono jest, możemy tam znaleźć troszkę więcej producentów. Mamy tu Halteka, Hydrę, Raspberry Pi, a nawet ktoś się nazwał Telora. No firma się tak nazwała. Ja sobie zrobiłem mały research i stwierdziłem, że najtańsze są Halteki. No bo wiadomo, jak coś psuć i palić, to po kosztach. Moduł LilyGo z GPS-em kosztuje mniej więcej 200 zł, bez GPS-u około 100. Ja stwierdziłem, że 100 to i tak za dużo, więc znalazłem Halteka za 55 zł. Wersję drugą, starą, ale rok temu chyba była jeszcze nowa. Wersja trzecia to już nie są przelewki, bo koszty wzrastają o 20 zł i staje się droższa od Baofenga. Obie wersje są bez GPS-u. Ja stwierdziłem, że na razie GPS-u nie potrzebuję, bo moduły i tak będą obsługiwane przez smartfona, więc sygnał GPS zawsze można udostępnić, a już jak ktoś się uprze, można sobie dokupić moduł GPS i podmontować. Widziałem nawet schemat, nawet kupiłem taki moduł, wyszło chyba 16 zł. Dobra, lecimy. Odpalamy przeglądarkę, wpisujemy słowo kluczowe Meshtastic. Jeśli wszystko poszło OK, na pierwszej stronie pojawi nam się link do witryny. Konkretnie jest to witryna meshtastic.org. Klikamy przycisk Get Started, czyli zacznij. W menu po lewej stronie klikamy Zainstaluj sterowniki, czyli Install Driver. Halteki, jak i LilyGo są na chipsecie ESP32. Chipset to taka nowość. Zaprojektowany jest, by zużywał jak najmniej energii i teoretycznie potrafi wykonywać więcej operacji niż mój komputer z dzieciństwa. I są też jego różne odmiany, z większym taktowaniem, z mniejszym, z większą pamięcią, mniejszą. My się tym nie przejmujemy, wszystko już mamy wlutowane na płytce od Halteka. Jakby ktoś nie zauważył, to klikłem pobierz drivery dla Windowsa, przyniosło mnie na chińską stronę, no i tu intuicyjnie, pomimo tego, że nie znam chińskiego, niebieski przycisk pobiera mi drivery. Drivery są spakowane, więc należy je wypakować. Następnie wchodzimy do folderu driver i klikamy setup. W otwartej aplikacji wiadomo klikamy install i nasze sterowniki powinny się zainstalować na naszym świetnym Windowsie. Taka drobna ironia odnośnie Windowsów. Następnie powracamy do naszej strony Meshtastica. Z lewego menu wybieramy Flash Firmware i kontynuujemy naszą ścieżkę z chipsetem ESP32. I albo tu klikamy w opcję pierwszą Web Based Installer, czyli instalator internetowy, albo klikamy w lewym menu Web Flasher. No i tu mamy niezbyt skomplikowaną instrukcję. Oczywiście pomijamy krok pierwszy, przechodzimy do kroku drugiego, czyli otwieramy stronę flasher.meshtastic.org. No i w pierwszym kroku wybieramy urządzenie, które będziemy flashować. Ja tu wybiorę Halteka wersję trzecią. W drugim kroku wybieramy wersję oprogramowania. Na samej górze jest najnowsza stabilna. I w trzecim kroku klikamy przycisk Flash. Następnie kontynuuj. W tym okienku zaznaczamy pełne wymazanie naszego urządzenia i klikamy przycisk na samym dole, wymaż i zainstaluj. Pojawi nam się lista wszystkich urządzeń USB i to jest właśnie dobry moment, żeby wpiąć nasze urządzenie i nowe urządzenie, które nam się pojawi, to dla nas pewność, że to jest nasz moduł. No i cała procedurka wymazywania i instalowania zaczyna nam lecieć. Ja w międzyczasie Wam powiem, że wcale nie wpiąłem Halteka wersji trzeciej, tylko Halteka wersję drugą. A dlaczego? No wiadomo, bo jest tańsze. A skoro ma być to odcinek o instalowaniu, nauczę Was wszystkiego, łącznie z najtrudniejszymi przypadkami. Historia jest taka, że kupiłem najtańszy moduł Lory, Halteka wersji drugiej, który wygląda, że na oficjalnej stronie flashmeshtastic.org już nie jest obsługiwany. Można flashować jedynie tą nowszą wersję trzecią. No i jak sobie kupicie tą wersję dla bogaczy o 20 zł, droższą, to wybierając te opcje zakończy Wam tu się powodzeniem, a my się skupimy na niepowodzeniu. Czyli instalator się kończy,
zaczyna sypać nam błędami. Po odłączeniu płytki i włączeniu na wyświetlaczu już się nic nie pojawia. Przedtem mieliśmy jakiś startowy program od Chińczyka, a my zaczynamy się zastanawiać, czy faktycznie słusznie oszczędzaliśmy. No i czy płytka już jest do wyrzucenia, czy można jeszcze ją jakoś uratować? No oczywiście, że jest do uratowania. Możecie jeszcze dowolnie kilka razy próbować instalować inne systemy, aż do skutku. Więc niczego się nie bójcie i zachęcam do eksperymentowania. Ja rozwiązanie problemu oczywiście znalazłem w internecie. W opisie linku podam wam tą stronę. No i na tej stronie było o dziwo jeszcze Heltec wersja druga. Swoją drogą ciekawi mnie, dlaczego oficjalna strona do flashowania Meshtastica nie wspiera już tej wersji drugiej. No bo nawet udało mi się tu zainstalować najnowszą wersję 2.3, co prawda alfa, ale poszło. Tu jeszcze taka mała uwaga, że zanim wciśniecie Connect, wybierzcie sobie tam w trzeciej opcji Wipe and Reinstall Device. Wtedy usunie nam wcześniej zainstalowany program. U mnie ten wcześniejszy to po prostu nie odpala urządzenia, więc nie mam żadnych skrupułów. Oczywiście nie jest to jedyna stronka do podmiany oprogramowania. Są jeszcze inne stronki, więc do wyboru, do koloru. To jeszcze bardziej ambitny, może to po prostu robić sobie w konsoli, ściągając bezpośrednio źródła z Gita i chyba odpalając w Pythonie. No ale stwierdziłem, że to może być trochę nudne, a po drugie chyba nie widzę takiego sensu, skoro tych źródeł nie przerabiam, to po co kombinować. No ale wiecie, że źródła są dostępne, chcecie coś zmienić, możecie zmienić, no i zainstalować jakąś swoją wersję. No to na koniec zostało nam już najprostsze, zainstalować apkę na telefonie. Otwieramy sklep Play, wpisujemy Mike, Echo, Sierra, Hotel, Tango, Alpha, Sierra, Tango, India, Charlie. No i oczywiście klikamy zainstaluj, czekamy na pobranie, instalację i odpalamy apkę. Na samym wstępie dostajemy listę dostępnych urządzeń, czyli aktualnie 0. No i żeby dodać nasz modulik, trzeba najpierw sobie włączyć Bluetootha w komórce. Następnie klikamy zielonego plusika w prawym dolnym rogu ekranu. No i wskazujemy na jedyny aktualnie pracujący moduł. Na module, który wybraliśmy, pojawi się kod PIN, który wpisujemy tutaj, żeby połączyć oba urządzenia. To znaczy komórkę i nasz modulik. U mnie to będzie 383.981. Teraz komórka pobiera całą konfigurację z naszego modułu. I gotowe. A jak to skonfigurować? Poszukajcie kolejnego filmu na kanale, a dla wszystkich niecierpliwych powiem, u nas obowiązuje pasmo 868, czyli wybierzcie sobie opcję EU868. Ta 433 jest dla radioamatorów i tam trzeba mieć licencję. Wiem, że jest duże zainteresowanie Meshtasticiem, jest też bardzo duże grono osób, które propaguje tą niezależną łączność. Na przykład macie swoją stronę internetową albo forum, możecie spokojnie umieścić ten film na swojej stronie, niech się wiedza szerzy. Ja gratuluję wszystkim dotrwania do końca i żegnam się z wami. Kto wie, może kiedyś spotkamy się na pasmach.